Siemka, ja jestem Madacho i na początku mam do was pytanie. Czy też jak wasz sąsiad, jeśli macie sąsiadów, robi remont i już robi ten remont bardzo długo, że chcecie zrobić coś spokojnie w domu albo chcecie na przykład coś nagrać, na przykład film, na przykład kolejny odcinek Mister Pokolo, to wiercenie wam przeszkadza? I na przykład niczym już nie przypominacie tej uśmiechniętej figurki Lego, która uśmiecha się zawadiacko od ucha do ucha. Ja tak naprawdę przypominam tę figurkę dzisiaj tylko tym, że obaj jesteśmy łysi, bo ja się akurat dziś ogoliłem. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że sąsiad przeszkadzać wam nie będzie, bo mi już przeszkadza, może mój mikrofon stwierdzi, że będzie słuchał tylko mnie. Tak czy inaczej, przechodzimy do mangi Mister Pokolo, tak jak powiedziałem, jest to rozdział 7. Rozdział, w którym zobaczymy coś, czego jeszcze prawdopodobnie w życiu nie widzieliście, czyli walkę fuzji pana Popo i Piccolo z Królem Coldem w czwartej formie, w zasadzie w formie finałowej. I od razu to, co zwraca moją uwagę i to, co już omówiłem pod koniec ostatniego rozdziału, ostatniego odcinka, to, że Król Cold swoje kryształy, które normalnie miał fioletowe, Freeza w sensie miał fioletowe, tutaj ma zielone. Czy to jest kwestia tego, że każdy przedstawiciel rasy Freezy ma inne kryształy, ma inny kolor kryształów? Czy może jest to sugestia, że Król Cold jest silniejszy, a może słabszy, może korzysta z nieco innej mocy? Być może zobaczymy genezę tych kryształów, być może jest to tylko sprawa kosmetyczna, ale nie będę przedłużał. Zaproszę was jeszcze tylko na DeviantArta autora Fabulous Comics. Oczywiście linki do niego znajdziecie w opisie, a ja przechodzę do rozdziału. Oczywiście dzisiaj też omawiamy 2 rozdziały. Ten jest nieco dłuższy, bo widzę, że jest 39 stron, ale myślę, że i tak sprawnie przez to przejdziemy. 2 wojowników, którzy dzisiaj będą głównymi bohaterami odcinka, stoi już naprzeciwko siebie. Jeśli chodzi o sytuację na placu boju, tak naprawdę mamy Freezę pokonanego. Vegeta też został pokonany, bo chciał się poświęcić, biorąc ze sobą Króla Colda, ale mu się to nie udało. Goku został przez tego Vegetę jeszcze wcześniej spacyfikowany. W zasadzie Nappa jeszcze jest tam obecny, ale on raczej się poszedł zająć Bulmą i Krillanem, którzy nie wiadomo dlaczego przylecieli na plac boju. Więc w sumie jeśli chodzi o takie grube ryby, to mamy właśnie tutaj tych 2 zawodników i widzimy pierwszą wymianę ciosów. Król Cold próbuje zaatakować pana Pokolo promieniem z paluszka, czyli popisową techniką rasy Freezy. Pan Pokolo odbija ten atak, ładuje w swojej ręce kulkę. Ostatnio ktoś mnie w ogóle zapytał, kiedy wrzucę kolejny odcinek pana Pokolo i to nawet nie było gdzieś tam pod moimi komentarzami, tylko u kogoś innego na streamie. Brakuje jeszcze tylko tego, żebym poszedł do sklepu i ktoś mnie spotkał w sklepie i powiedział, kiedy kolejny odcinek pana Pokolo. Nie sądziłem, że ktoś będzie sam z siebie pytał o tę mangę, ale wygląda na to, że jest rzesza osób, którym się to spodobało. Pan Pokolo, widzimy, że wyrzucił ten atak Króla Colda w stronę samego nadawcy. Cold odskakuje, unikając tego ataku, ale nagle za jego plecami pojawia się jego największy koszmar. Zielony, jego zielony koszmar, który uderza go splecionymi dłońmi w tył głowy. Cold jest wciśnięty na ziemię i mu nabił guza nawet! Nabił mu guza, a z drugiej strony już pęka żyłka. Król Cold wygląda na to, że traci już swoją cierpliwość i próbuje wystrzelić laser w stronę pana Pokolo, którego nagle nie ma już. Pan Pokolo niczym rasowy więzień w więzieniu pod prysznicem zawsze pojawia się za tobą. No, mam nadzieję, że takich akurat scen z takiego klimatu oglądać nie będziemy, aczkolwiek wydaje się, że pan Pokolo ma tutaj olbrzymią przewagę nad Królem Coldem, który mimo tego, że jest przetransformowany, to nie zmusza pana Pokolo, żeby ten chociażby się tutaj zaczął pocić. Na okładce widzieliśmy zdarte spodnie pana Pokolo i tam obdarte kolano, więc ja się raczej tym sugerowałem i myślałem, że może ta walka będzie w miarę równa, ale tutaj po prostu Pokolo chwyta Colda, wylatuje z nim w powietrze, wylatuje z nim w stronę statku Króla Colda, gdzie cały czas są żołnierze armii Freezy i widzimy 2 żołnierzy, którzy ze sobą rozmawiają. Wiesz co? Jak na złych gości mamy całkiem spokojne życie, co nie? Oczywiście! Pracujemy dla najsilniejszych istot w całej galaktyce. Któż byś miał się nam sprzeciwić? Oni trochę wyglądają jak bracia, powiem wam. Młodszy i starszy brat. No, tak się spodziewałem, że te ich spokojne życia już nie będą takie spokojne, kiedy pan Pokolo przebije ten statek na pół razem z ciałem Króla Colda. Co za ironia, mówi Rafał, starszy z bracim. W międzyczasie pan Pokolo cały czas leci z Coldem gdzieś na orbitę okołoziemską, ale Cold jest w stanie oswobodzić się, uderzając pana Pokolo w brzuch. Widzimy tutaj chyba pierwszy raz w tej całej mandze, kiedy pan Pokolo jest skutecznie zaatakowany. Może to nie zadało mu dużych obrażeń, ale Cold był w stanie się uwolnić z tego uścisku. I nawet ma jeszcze pobrudzenia na... Aha, to może dlatego, że przeleciał przez ten statek. Może dlatego jest brudny. Może dlatego miał zdarte kolana na okładce. Mój syn! Mój statek! Moje królestwo! Wszystko zniszczyłeś! Nie. Miałeś największą moc w całej galaktyce i zmarnowałeś ją, rujnując innym życia. Zasługujesz na to wszystko, mówi pan Pokolo.
Zmarnowałem? Wścieka się król Colt, którego barki zaczynają wyglądać coraz bardziej jak jakieś sterczące sutki monaki. Co to są za barki? Co on ma w tych barkach? Przecież on tam wygląda, jakby trzymał jakieś rakiety balistyczne. Aż mu to zaraz wyskoczy. Bark mu wyskoczył jeden z drugim. Król Colt się wścieka. Spójrz, moja pełna moc. Ty jesteś tym, który zostanie stracony. O! Against that, I'll have to fuse... Co on mówi? Przeciwko temu będę... Aha! Use, a ja jestem głupi, ja przeczytałem fuse. Ja sobie myślę, jeszcze coś sfuzjować, scalić? Nie, on powiedział, przeciwko temu będę musiał użyć połowy mojej prawdziwej siły. Pan Pokolo deklaruje użycie połowy swojej maksymalnej mocy. Nagle wokół jego ciała pojawia się aura, aczkolwiek bardziej spokojna, mniej chaotyczna niż ta, którą swoje ciało otoczył król Colt, bo ta jest ostra, szalona. W przypadku pana Pokolo to wygląda, jakby on się otoczył bąbelkami. Dwaj wojownicy lecą w swoją stronę, wygląda na to, że tutaj dojdzie do jakiegoś ostatecznego starcia. Ależ mamy tutaj choreografię, no zobaczmy jak to wygląda. Colt próbuje pana Pokolo uderzyć, ten kontruje uderzając go w brzuch. Colt wypluwa krew, próbuje jeszcze skontrować pana Pokolo, ale ten po raz kolejny unika, kontruje kopniakiem prosto w twarz. Colt już traci nad sobą panowanie, aż chyba ma zamiar przygotować wszystko w jednym ataku. Całą swoją moc zawrzeć w tych dwóch kulkach czarnej, mrocznej energii, które nagle rzuca w pana Pokolo, ale ten, można się było domyślić, znika, teleportuje się za Colta, łapie go za ogon, kręci nim dookoła, król Colt w ogóle zasypia. Z tego wszystkiego aż zasnął, aż można powiedzieć, że powoli traci przytomność i jest ciśnięty we własny atak. O nie, nagle mówi ojciec Frizy, który jest wrzucony w ten atak i wygląda na to, że jeszcze statek, a w zasadzie resztki tego statku ucierpiały przy tym wszystkim. Wszystko jest obserwowane z ziemi. Nappa aż uronił krople potu zaniepokojenia. Nie wiem, czy Goku to w ogóle widzi, bo on chyba jest tam jeszcze troszeczkę zamroczony po tym wszystkim. No i mimo wszystko Colt wydostaje się, jakby wyłania się z tego kurzu. No nie powiem, że nie wzruszony, bo jest tutaj bardzo wzruszony i poruszony i naruszony, nawet bym powiedział. Ale to nie jest jeszcze koniec. Jeszcze ducha nie wyzionął. O, nie sądziłem, że to przeżyjesz, mówi pan Pokolo. Colt jest tylko w stanie wyartykułować jakieś stęknięcia, jęknięcia i westchnięcia. Wygląda na to, że twoje ciało nie jest w stanie wytrzymać już tej pełnej mocy. Ja bym chciał zobaczyć, czy król Colt teraz używa tej pełnej mocy i ma te zielone kryształy, czy może te zielone kryształy to jest coś, co zobaczymy dopiero za chwilę. Król Colt w desperackim, nawet nie powiedziałbym, że ataku, jeszcze próbie przeciwstawienia się panu Pokolo, próbuje go uderzyć, kładąc mu dosłownie pięść na czole. Całkiem rozczarowujące, jeśli mam być szczery, mówi pan Pokolo. Wydaje mi się, że już skończyłeś. Nie rozumiem. Jak możesz być tak silny, mówi król Colt. A co to jest do rozumienia? Jestem najsilniejszy, tak po prostu. To wszystko, mówi pan Pokolo, przedziurawiając brzuch króla Colta. Ta walka nie była nawet zaciekła, bym powiedział. Pan Pokolo był zmuszony użyć tylko połowy swojej mocy. W takim razie, jeśli tutaj faktycznie były poziomy mocy, w sensie te mierzone przez Scouter, to jestem ciekaw, jaki tutaj poziom mocy wykazał pan Pokolo. Jeśli Frieza... Nie, no przecież to już grube miliony tutaj lecą. To już naprawdę tutaj grube miliony. Zobaczcie, ależ tu perspektywa. Pan Pokolo trzyma króla Colta za rękę, przedziurawionego. Kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt kilometrów nad powierzchnią ziemi. O nie! Król Colt przygotowuje atak. Nie mówcie mi, że on chce zniszczyć ziemię w ostatnim akcie swojego życia. Czy pan Pokolo się domyśla tego wszystkiego? Król Colt uśmiecha się pod nosem. Tak! Ma zamiar to zrobić. Strzela chyba ostatkami sił w stronę ziemi, a pan Pokolo jest zaskoczony. Ja się domyśliłem, a on się nie domyślił. On wysadzi planetę! Wykrzykuje Nappa. Musimy wystrzelić wszystko, co mamy. No może byście wy teraz się postawili, prawda? Może wy byście coś zrobili. Król Colt był tutaj już bardzo osłabiony, więc może ten atak nie jest aż tak silny, żeby nasi ziemianie nie byli w stanie tego odbić. Tak, wszystko co mamy. Kamehame, mówi Goku. Krillin wystrzeliwuje tę elektryczną falę, którą w Saiyansadze pokonał kilku Saiyamenów. Nappa zaczyna wystrzeliwać Kiblasta z buzi, z twarzy. To jest dopiero Family Kamehameha, co nie? Krillin wystrzeliwuje ten swój atak, Goku Kamehameha, a Nappa krzyczy, bardzo głośno krzyczy. Pokolo nagle znika, lecąc na pomoc ziemianom. Wygląda na to, że te dwa promienie są podobnej siły. Zresztą zaraz zobaczymy, czy król Colt faktycznie ma jeszcze tyle sił, żeby przeciwstawić się tutaj naszym ziemianom. No może ziemianom tak, ale pan Pokolo nagle teleportuje się za naszych bohaterów, dokłada do tego strumienia ki jeszcze swoją część. No i wygląda na to, że to jest
że to jest koniec. A król Colt widzi to wszystko i chyba już świadomy tego, co go czeka, uśmiecha się. No i zostaje złapany w ten potężny podmuch energii, zostaje spopielony i wygląda na to, że to jest koniec, jeśli chodzi o inwazję króla Colda i Frizy na ziemię. Wszyscy wojownicy patrzą zakłopotani w niebo, nawet pan Pokolo tutaj można powiedzieć, że troszeczkę został zaskoczony tym wszystkim. To koniec. Colt, Friza, ich królestwa. Jestem wolny, płacze Nappa. Bulma już po prostu luzuje muszelkę na widok Nappy. A gdzie Vegeta? Czy ktoś się nim zajął? No właśnie. Przecież mamy jeszcze Super Saiyanina na głowie. Chociaż pan Pokolo jest z nami, to nie ma się czym martwić. Vegeta znowu uciekł. O nie. Vegeta znowu uciekł. Drugi raz się pojawił na ziemi i drugi raz uciekł. Przebrzydłe szumowiny. Możecie złamać moje ciało, ale nigdy nie złamiecie mojej dumy. Będę miał swoją zemstę. Obiecuję. Obiecuję wam to wszystkim. Wykrzykuje Vegeta. Następnego dnia o poranku. No, macie, wszystkie 7. Jamsza wygląda na to, że zebrał wszystkie 7 smoczych kul. Dziękujemy, Jamsza. O, a Jamsza przytula Bulmę, która nie za bardzo chce być przytulana i mówi: nie wspominaj nawet, nie ma o czym gadać. Powinienem był przylecieć, pomóc wam wcześniej, mówi Jamsza, który teraz, jak już jest wszystko uspokojone, to zgarnia laury i przytula Bulmę, ale Bulma nie jest szczęśliwa z Jamszą i Nappa to wszystko ogląda w koszuli zapinanej na guziki albo kurwa nawet na jakieś rzepy, bo tam guzików nie widać. No dobra, no to teraz pan Pokolo przywołuje Shenlonga. Shenlongu, przyjdź mi spełnić życzenie, dobra? No i Shenlong przychodzi. Bum, crash, faktycznie smok pojawia się na niebie. Bulma niestety stoi jeszcze ze swoim Jamszą, ale Jamsza przecież to jest leszcz w tej mandze. Nie jestem takim i takim smokiem i spełnię wasze życzenie i w sumie to tyle. Jesteś pewien, mistrzu Pokolo? Tak, jestem. O, przepotężny smoku! Przywróć Nappie nogę! O kurde! Użyli smoka, żeby przywrócić Nappie nogę? No i przywrócili, no i tyle. Nappa ma nogę. No to teraz co? W sumie nikt nie zginął, prawda? Nikt nie zginął. Jamsza nawet nie poleciał. Krillin, Bulma, wszyscy przeżyli. Vegeta tylko tak naprawdę odleciał, ale on nie był nawet z nami, więc w sumie na co tutaj używać tego życzenia, jak nie na nogę Nappy? Dzięki za twoją pomoc. Możesz opuścić planetę, jeśli chcesz. Pokolo mówi do Nappy, a ten przełyka ślinę. Patrząc na Jamszę, który przytula Bulmę, a Bulma nie jest szczęśliwa. Myślę, że tutaj zostanę. Po tym wszystkim prawdopodobnie inni brutale, inni potężni przeciwnicy będą przylatywać na tę ziemię. A razem ich powstrzymamy. Uśmiecha się pan Pokolo, łapiąc Nappę za rękę. Cóż. That's what you think. O kurde, Jamsza ma jakiś... Co tu się dzieje? Jamsza ma jakiś plan, czy co? To jest to, co myślisz, mówi Jamsza. On myśli, że Nappa próbuje mu odbić dziewczynę, ale jego dziewczyna nie lubi nawet Jamszy. To jest Ginyu w ciele Jamszy! Co to za plot twist? No tak! Przecież przez ten cały czas Jamsza był na Kamehausie i nawet my zapomnieliśmy o tym wątku. To Ginyu w ciele Jamszy. Co za plot twist! Ja myślałem, że Jamsza pomyślał, że chcesz tu zostać, a tak naprawdę chcesz odbić mi dziewczynę. A to jest takie głębokie. To jest takie głębokie. Ja nie mogę, nie spodziewałem się tego w ogóle. Kilka mil od północnej stolicy. Ukryte w górach. No tutaj to wygląda, jakby to było laboratorium doktora Giro, czyli ten wątek Saiyan zażegnany. Ktoś tu mówi: nie, to nie będzie wystarczające, potrzebuję więcej. Doktor Giro z androidem 14 i 15, chociaż na stole leży android 16 z tego co widzę chyba. Chyba leży android 16 i jeszcze Giro nie jest przetransformowany w androida, więc w zasadzie tutaj mamy jakieś takie wczesne etapy tworzenia tych androidów. 17, 18, kiedy to wszystko się zakończy. Świat będzie lepszy, mówi doktor Giro. A kto to jest? Czy to jest 16? Co tu się dzieje? No zobaczymy kolejny rozdział. Zobaczymy, bo zawsze tutaj sobie ogarniamy 2. O, a ten ma tylko 12 tych stron. No dobra, no to tamten miał trochę więcej, ten ma trochę mniej stron, więc i tak zrobimy sobie 2 rozdziały. Specjalny raport Jaco. O, zobaczcie, Marco Cote. Jak to przeczytać? Cote? Cote? Takie jest imię i nazwisko twórcy. Czy to jest ten sam autor? Jaco się tutaj melduje, gotowość zgłasza do swojej służby. Król Galaktyki mówi: czekałem na to przez długi czas. Pozwoli król, że zapytam, o co chodzi z tym szalem? Szalem? Nie, szatą. Z tą szatą. Bo tutaj król Galaktyki jest ubrany w taką szatę, a przecież pamiętamy, że zawsze chodził na golasa. W sensie, jak jego korona była na głowie, to już się nie wstydził. Męczy mnie już to, że ludzie przez pomyłkę łapią mojego kutasa. Proszę o raport.
To nie powinno mnie tak rozbawić, ale w sumie ma to sens. Przepraszam, wasza wysokość. Tak jak wasza wysokość wie, zwracaliśmy szczególną uwagę na planetę o nazwie Ziemia. Dekadę temu, o Jezu, jaki timeskip. Dekadę temu 2 Saiyan wylądowała na tej planecie i spotkała niesamowitego przeciwnika. O co chodzi z tymi twarzami? Pyta król. Przepraszam, projektor trochę nawala. Czy tak jest lepiej? Jezu Chryste, tak. Autor tutaj zmienił styl rysowania. Na początku narysował Vegetę i Nappę po swojemu, aczkolwiek nadal bardzo ładnie. No i potem przerysował ich trochę bardziej wiernie w stosunku do tego, jak to wyglądało w oryginale. No okej, zabawnie. Następnie miała miejsce inwazja o pełnej skali, przeprowadzona przez armię Frizy. Wow, to brzmi zajebiście! Wiem! Fajnie by było, gdybym mógł to zobaczyć w narysowanym formacie. A tutaj jest disclaimer, malutki ostrzeżenie, jakby informacja, że można. To, co przed chwilą zobaczyliśmy. Wszyscy sojusznicy zostali pokonani, poza Vegetą, który gdzieś tam sobie odleciał. No i pokój wrócił na ziemię. Co? Co to jest? To nie jest Trunks. Nie, to nie jest. Co to jest za Goofy Trunks? Co? Nie, to nie jest Trunks. To nie jest Trunks. Z której strony to jest Trunks? To jest Android 16 robiący cosplay Trunksa. Aż do momentu, w którym młodzieniec z przyszłości się nie pojawił. Jego imię to Trunks i niósł ze sobą straszliwą wiadomość. Ziemia miała zostać zaatakowana przez przerażające mechanizmy. Zobaczcie, Android 17 i 18 i 16 jakie mają stroje, jak Dr. Giro. Stworzone przez szalonego naukowca, ale niektórzy z obrońców Ziemi musieli zostać wysłani gdzieś daleko. Z Ziemi, okej. Czyli mamy już... Nie, to nie jest Trunks. On myśli, że jest Trunksem. Nie, z której strony? Chłop myśli, że jest w drużynie. Frieza Brother! Kula Frieza Brother! Frizy brat przyleciał na Namek i przeprowadził tam atak. O kurwa, to było szybkie. A dlaczego nie powiesz więcej detali? A nie wiem, może później? Odpowiada Jacko. Jeden z bohaterów Ziemi pojawił się i Nappa przetransformował się w legendarnego Super Saiyanina po tym, jak Goku został pokonany? Panie Pokolo, co to jest za historia? Walka była zaciekła i bardzo epicka. Bardzo dużo się wydarzyło. Trunks pociachał doktora Giro. Cooler w 5. formie walczył z SSJ Nappą na Namek, a tu Robin z Batmana? A ten wygląda dosłownie jak ten super bohater ze SpongeBoba. Jak on się nazywał? O! Właśnie oni, Syrena Man i Skorupin. Zobaczyłem ich twarze, już sobie przypomniałem. Dosłownie jakieś tutaj Syrena Man i Skorupin. Ale na końcu pokój powrócił na Ziemię i utrzymuje się od tamtego czasu. Myśleliśmy, że tak samo będzie w całej galaktyce, ale wygląda na to, że armia Fryzy nadal żyje. Żołnierz lojalny Fryzie aż do dzisiaj próbował odbudować to całe imperium. Ale nasz najlepszy patrolman jest już na jego tropie. Powinien kończyć w momencie, w którym my rozmawiamy. Kto? Nie Jacko? Merus? Merus! 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 Merus pokonany? Przez kogo? Kto to jest? To jest wiadomość dla galaktycznego patrolu. Przełyka śliny Jacko. Wasi najlepsi żołnierze zostali zabici. Armia Frizy już nie istnieje. A kiedy nasz król wypełni swoją zemstę, wy będziecie następni. Kto to jest? Thouser z oddziału Coolera? Przecież już Cooler był. Vegeta! To jest Starble! Brat Vegety! O kurwa, mówi Jacko! Vegeta przez te wszystkie lata trenował! Brat Vegety! Kto to jest? Saiyan jakich skołował! Ale się zaczęło robić! Mr. Pokolo Mandze! Powrót króla! Return of the King! O kurde, ale się tu zaczęło robić! Ja nie mogę, nie spodziewałem się tego, że ta manga mnie tak zaskoczy. No były tutaj elementy humorystyczne, ale jaki tu jest dosłownie what if, co by było gdyby? Kurde bele, ale to było dobre. I teraz pan po tych wszystkich latach Patrzcie, normalnie 2 razy został wysłany żałośnie z powrotem w kapsule, poraniony i wrócił po tylu latach. No, panie Pokolo, ma pan moją uwagę. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Powiem wam, że jestem coraz bardziej zaciekawiony tą historią. To, co na początku widzieliśmy, te pierwsze rozdziały, miały fajną historię, ale bardzo przyziemną. A teraz naprawdę zostałem zaciekawiony tym wszystkim. W sensie do tej pory byłem zaciekawiony, ale ta historia
zaintrygowała mnie. Podoba mi się. Jeśli Wam się podobało, zostawcie koniecznie lajka i suba, żeby niczego nie przegapić, ale przede wszystkim odsyłam Was na linki DeviantArt i generalnie do linków do autora, bo bez niego byśmy tego czytać nie mogli. Bardzo, bardzo mi się podobało. Kurde bela, ale się tutaj rozkręca cała akcja. Pan Pokolo, okazuje się, że ta historia będzie bardziej epicka niż się nam wydawało na samym początku. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Ciana.